Proszę Państwa, zajmijmy się dzisiaj rzeczą z pozoru prostą i logiczną, ale w związku z licznymi zapytaniami wysyłanymi mi, zwłaszcza teraz w początku sezonu, postanowiłem, że ułatwię sobie trochę życie, odpowiadając tak zbiorczo i szykując ten krótki poradnik, jaki motocykl 125 wybrać. Gdyż jak wiadomo, 125 to maszyny w większości dla początkujących kierowców z kategorią B na samochód. To ma o tyle znaczenie, że kierowca taki prawdopodobnie dość pragmatycznie podchodził do uprawnień na pojazdy mechaniczne i cóż, zwyczajnie miał być to środek transportu i nic więcej. Jeśli masz aktualną kategorię A1, którą uzyskujemy w wieku 16 lat, jeśli mnie pamięć nie myli, to podejrzewam jesteś napaleńcem, by zdobyć jak najszybciej coś do szybkiego przemieszczania się. Być może zabaw terenowych i ogólnie czerpania wszelkich przyjemności płynących z faktu posiadania prawa jazdy i jednośladu. Więc ci pierwsi kierowcy od samochodów dostają opcję przesiąść się na jednoślad. Część, jak nadmieniłem, nigdy o tym nie myślała. Część chciała, a nie było okoliczności, by doszło do bliższego zapoznania z tym światem. Pojawiają się więc obawy, bo kupić łatwo, ale czy to tak naprawdę dla mnie? Czy dam sobie radę za kierownicą i co jak mi się nie spodoba? No i oczywiście, jaki styl motocykla wybrać? Co będzie dla mnie najlepsze. No, a przyznać muszę, łatwo nie ma. Ilość maszyn 125, które są aktualnie robione, konkretnie pod kategorię B prawa jazdy, jest ogromna. A i tutaj warto nadmienić, bo część z Was może nie wiedzieć, ale były takie potworki pokroju KGV Mito z silnikiem 125 pracującym w dwóch suwach, z mocą sięgającą ponad 30 koni mechanicznych i masą około 120-130 kg. To jedna z tych legendarnych 125, która faktycznie, realnie zapindalała 160 km na godzinę z jednym tylko problemem. Nie miała masy, która stabilnie by ją trzymała przy takich prędkościach przy glebie. Wiecie, motocykl typu Widowmaker. Rozpędzić się było łatwo, wyhamować i utrzymać, troszkę gorzej. No ale dążę do tego. Masz kategorię B i chcesz osiągać takie prędkości? No to sorry, zapraszam do szkoły jazdy na kategorię A1, A2, A, jak wolisz i luzik, będziesz miał szybką maszynę w dowolnej pojemności, bo 125 o mocy 15 koni mechanicznych i zazwyczaj około 11-12 Nm momentu, to przy dobrych wiatrach rozpędzić się do 120 km na godzinę. Ale prędkość logiczna, taka realna, komfortowa, tudzież po prostu bezpieczna dla takiego piecyka, to zakres 90-100 km na godzinę. To, że się bujnie trochę więcej, tak naprawdę nas nie obchodzi. 100 km na godzinę to prędkość, która spokojnie pozwala na poruszanie się po drogach wszelkich, na obwodnicy, tudzież ekspresówce. Wyprzedzicie tira, bo wiem, że to dla użytkowników 125 z jakiegoś powodu niezmiernie ważne. No i trochę faktycznie jest, ale kupowanie 125 do jazdy po ekspresówkach czy autostradach, to słaby pomysł z założenia. 125 powstały z myślą o miastach. Ustawa dająca nam możliwość jazdy na kategorii B tymi motocyklami powstała w oparciu o ideę odciążenia ruchu w miastach. Nikt już nie projektuje seryjnych mainstreamowych 125 z myślą o czymś więcej. Fun fact, w takich Włoszech, które jak wiemy stoją motocyklami, na trasy szybkiego ruchu i autostrady wszelkie 125 mają kategoryczny zakaz wjazdu. Kończąc ten wątek, co to za przyjemność takimi trasami jeździć? I to niezależnie od pojemności. Czy sobie poradzić za kierownicą? Moim zdaniem pewność to podstawa i człowiekowi, który sprzedaje Ci pojazd, z całym szacunkiem, to jest raczej lotto. Ale przede wszystkim ów delikwent nie ma prawa tego wiedzieć czy stwierdzić. To Ty nosisz się z zamiarem wejścia na jednoślad. I to Ty musisz być pewien swoich możliwości. Sprzedawca może Ci tylko mniej więcej podpowiedzieć co i jak. Różne osoby wsadzały na motocykle, różne wręcz tragicznie radziły sobie na początku. Mój serdeczny przyjaciel w zeszłym roku zaczął przygodę z motocyklem. Ledwo wyjechał ode mnie spod serwisu. Ale za kierownicą samochodu jest naprawdę pewnym kierowcą. Nie bał się. Bocznymi drogami na spokojnie nabierał wprawy i poszło. Oczywiście, nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Jest masa firm zajmujących się doszkalaniem techniki jazdy. Nie mylić z kursem na prawo jazdy. To pierwsze uczy Was jeździć, to drugie raczej jak zdać egzamin. I na kurs doskonalenia zdecydowanie zachęcam się wybrać. Nie są to drastycznie wysokie koszty, a biorąc pod uwagę czego się nauczycie, to znacznie mogą Wam obniżyć pewne koszty napraw nie tylko sprzętu, ale i siebie samego. Wręcz mam znajomych, z którymi taki kurs mogę zorganizować konkretnie dla początkujących, czy też już jeżdżących.
Dajcie znać, jeśli ktoś jest chętny, zbierzemy jakąś grupkę i coś się będzie myślało. Jaki rodzaj motocykla? Kierujecie do mnie pytania, co wybrać, co będzie lepsze, jaki sprzęt i tak dalej. Proszę was, skąd ja mam to wiedzieć, jak zadajecie mi pytanie pod filmem, albo mailowo? Nie znam was, nie widzę, nie mam pojęcia, jakie macie doświadczenie. Na takie pytania szybciej odpowiem wam wróżka. Z całym szacunkiem. Ja wróżyć z fusów nie mam zamiaru, a zakup motocykla to trochę jak z kupowaniem ciuchów. Najlepiej przymierzyć, bo trochę ciężej od ciuchów takie coś zwrócić. Więc na początek wzrost. I tu, jeśli ktoś wam powie, że wzrost nie ma znaczenia na motocyklu, bo zawsze idzie sobie poradzić, to bezczelnie wam kłamie, pomijając własne upadki związane np. z sytuacją, gdy nogi zabrakło, prawa fizyki, bo motocykl ciężki, mocno pochylony i siły zabrakło. No generalnie wzrost ma znaczenie, zwłaszcza jak to jest pierwszy motocykl. Bo macie na motocyklu siedzieć nie tylko komfortowo, ale przede wszystkim pewnie. Pewne obawy, czy jak postawię nogę to się wywalę, to nie powinno w ogóle mieć miejsca na pierwszych krokach na motocyklu. I okej, zasada, że stawiacie całymi stopami w ziemię nie jest najważniejsza, pod warunkiem, że pewnie jesteście w stanie utrzymać motocykl na płaskim. Na przykład wsunąć tyłek na jedną stronę kanapy, raczej na lewo, i całą stopą pewnie utrzymać sprzęt. Także długość motocykla ma tu znaczenie, a raczej odległość siedzenia od kierownicy. Spotkałem się z widokiem kobiet 1,60 m na Junaku M16 125. Pomijam, że to ciężkie, powolne i bez sensu jak na 125, no ale ładne. Jest też niski, więc niski kierowca da radę bez problemu się na nim usadowić, ale do kierownicy jest daleko i w moim przykładzie kobieta dosłownie wisiała na tej kierownicy, co przy zasadzie luźnego trzymania kiery, by nie przeszkadzać motocyklowi jechać, no kiepsko tu wyglądało. Z bezpieczeństwem nie miało to nic wspólnego. Brak pewności przy okazji każdego manewru dało się zauważyć. Manewrowanie na parkingu było udręką, a zakręty na kwadratowo przy małych prędkościach, no bo przyciskant nie działa. Dążę do tego. Naprawdę do 125 po prostu idźcie się przysiąść. Ale nie po to, by zrobić sobie zdjęcie w celu oceny, jak na nim wyglądam. Co to ma za znaczenie? Ja jako dwumetrowiec, gdybym kierował się takimi aspektami, nie szedłbym na motocykl po prostu żaden, bo każdy wydaje się przy mnie malutki. Zalecam. Idźcie, sprawdźcie kilka modeli. Wystarczy, że poczujecie się, jak na tym się siedzi. I jak mamy to już ustalone, to w końcu jaki rodzaj motocykla. Pozornie nie jest to łatwy wybór, ale w praktyce, jak właśnie usiądziecie sobie na jednym czy drugim, szybko zredukujecie pole wyboru. Tylko jaki styl wybrać. I tu znów analogia do ciuchów. Do pracy możecie pojechać w garniaku, ale też w bluzie i dżinsach, tak? No więc jeśli kupicie enduro, to nie jest tak, że do miasta już macie zakaz wjazdu. Zwłaszcza, że mówimy o 125. I tu przytyk do kolegów po fachu testujących motocykle, którzy szydzą z małych pojemności, bo po co to porównywać, po co tu testy? Zobaczcie, jakie emocje dostarczają te motocykle. Otóż moi drodzy, ja to widzę tak. Klasa 125, jak nadmieniłem, stworzona jest z myślą raczej o mieście, więc na dojazdy do pracy każdy jeden spisze się tak samo dobrze. Ale różnice w tym, jak się prowadzą, między komfortem zawieszenia, czy jak wykorzystują tą swoją niewielką jednak moc, jak zostały pokrótce mówiąc zestrojone, to już bardzo ciekawa i dość złożona kwestia. Zwłaszcza, że wybór jest ogromny, więc testy jak najbardziej są wskazane, wręcz konieczne, bo różnice są diametralne. Żaden z salonów nie ma opcji mieć zarejestrowanych wszystkich motocykli 125 dostępnych w ofercie. Po prostu fizycznie, kosztowo nie jest to do ogarnięcia, więc pozostają testy i robić to jak najlepiej się da. No dobra, ale kwestia nadwozia. Podzielmy je trochę uogólniając na 3 główne kategorie. Naked, czyli golas, aka miejski wojownik, Street Fighter, czy jak zwał, tak zwał. Do tego można dołączyć sporty, scramblery i supermoto, najbliższe sobie. Z definicji, motocykle typu naked są pozbawione owiewek, stąd ta nazwa, golasy. Silniki rama są wyeksponowane, co daje im surowy, agresywny i nowoczesny wygląd. Pozycja za kierownicą jest lekko pochylona do przodu, ale wciąż wyprostowana i naturalna. Dla kogo? Dla osób szukających zwrotnego, lekkiego motocykla przede wszystkim do miasta i na krótkie wypady za miasto. Zaletami na pewno będzie zwrotność. Są lekkie i łatwe w prowadzeniu, idealne do przyciskania się w korkach. Osiągi? Ze względu na niską masę i zazwyczaj brak dodatkowego wyposażenia w postaci np. kufrów, silnik 125 radzi sobie z takim pojazdem najlepiej, dając poczucie najlepszej dynamiki. Wygląd? Często czerpią stylistykę z większych sportowych maszyn. Wysokość kanopy? Na sensownym poziomie, czyli dość uniwersalne i dla każdego najłatwiej będzie znaleźć coś sensownego. Im wyższy jesteś, tym bardziej bym kierował się w supermoto, czyli takie crossy, a raczej enduro na kołach szosowych. Nie zawsze dają najwięcej miejsca, ale na pewno są wysokie, więc duży człowiek dobrze się na tym czuje. Zawias ma duże skoki, więc też jest szalenie wygodny, niezależnie od nawierzchni. Scramblery
Znowu, będą bardziej uniwersalne, czyli wszystkie zalety szosowego nakeda, na których powiedzmy, że bazują, ale tu często szprychowe koła, które raczej na wygląd mają wpływać, ale też w terenie jakby troszkę lepszy wybór, bo często siedzą na oponach o zabarwieniu lekko terenowym, czyli dojazd nad jezioro, czy tam rzeczkę, leśne szlaki i polne drogi zdecydowanie łatwiej będzie pokonać na takowym. Z wad brak ochrony przed wiatrem. Powyżej 80-90 km na godzinę pęd powietrza uderza prosto w klatkę piersiową, co w dłuższych trasach bywa po prostu męczące. No ale że mówimy o 125, to w większości czasu, no umówmy się, raczej nieistotne, tak? Cruisery. I tu, z definicji, to motocykle z nisko poprowadzoną linią kanapy, wysuniętymi do przodu podnóżkami i szeroką kierownicą. Często wiązane z mnóstwem chromu, w matowej czerni w nowoczesnych wersjach i klasyczną linią boczną. Pojawia się określenie chopper, ale tak historycznie rzecz ujmując, z ich kolebki przynajmniej, więc US&A, chopper to tuningowana wersja cruisera. Dla kogo? Dla niższych motocyklistów ze względu na niskie siodło, miłośników klasyki i osób, które nigdzie się nie śpieszą. Tak stereotypowo patrząc. Zalety: wygoda. Nisko osadzony środek ciężkości sprawia, że motocykl nawet mimo stosunkowo dużej masy, no będzie po prostu stabilny, łatwiej będzie go utrzymać na nogach. Na światłach łatwo oprzeć całe stopy na ziemi. Styl: te motocykle przyciągają wzrok i mają niepowtarzalny klimat. Z uwagi na to, jak na nim siedzimy, to wymuszają taką spokojniejszą, dostojną jazdę. Czysty relaks. Wady: no, masa i gabaryty. Wizualnie przynajmniej, pełnoprawny cruiser, patrz taki M16 czy Honda Shadow, gabarytowo są spore, więc super dla wysokiego kierowcy, prawda? No niby tak. Ale zazwyczaj też są cięższe i dłuższe od nakedów, co utrudnia manewrowanie w gęstym ruchu. Masa wpływa też na ich finalne osiągi. Mają krótki skok zawieszenia, zwłaszcza ten z tyłu, na dziurawych drogach mocno czuć wstrząsy na kręgosłupie. Gorzej w takim razie na bocznych drogach będzie, ale też zdarzają się tutaj wyjątki. No i klasa ADV, czyli Adventure, no i tutaj można dodać śmiało enduro. Motocykle te są zbudowane z myślą o uniwersalności. Mają zazwyczaj wysokie zawieszenie z może niedużym, ale na pewno większym skokiem. Wyprostowaną, bardzo wygodną pozycję za kierownicą, szyby i owiewki chroniące przed wiatrem i możliwość łatwego montażu kufrów, albo już kufry są w standardzie. Dla kogo? No zdecydowanie dla wyższych kierowców, miłośników dłuższych wycieczek, jazdy po gorszych drogach i szutrach. Zalety: komfort i ochrona. Wygodna kanapa, osłona przed wiatrem i deszczem pozwalają na wielogodzinną jazdę bez zmęczenia. I tak, nawet przy tak małej pojemności. Wiem, co mówię. Widoczność: siedzisz wysoko, co daje świetny pogląd sytuacji na drodze ponad dachami aut. Z uwagi na ukształtowanie zawieszenia, umiejscowienie podnóżków też troszkę łatwiej jest stanąć na przykład i przejechać przez trudniejszą sekcję właśnie na stojąco. Z piachu bardzo przydatna rzecz. Uniwersalność: nie straszne im dziurawe asfalty, progi zwalniające czy polne drogi. Wady: wysokość kanapy. Dla niższych osób, poniżej 170 cm3 z małymi wyjątkami, zatrzymywanie się i podpieranie może być stresujące. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, najpierw przydałoby się przymierzyć i ocenić to samemu. Stosunek mocy do masy. Duże nadwozie, dodatkowe wyposażenie, większe opory aerodynamiczne, przez co bądź herlawy silnik 125 no ma co robić. Nawet 15 koni mechanicznych musi uciągnąć większą masę, co lekko ogranicza dynamikę, co da się zauważyć. Ale jako że w większości mówimy o kierowcach, którzy są raczej początkujący, to też bez przesady. Ta sekunda na przyspieszeniu mniej lub więcej niewiele zmienia, chyba że za wszelką cenę musisz koledze udowodnić, że go wyprzedzisz. Prędkości maksymalne i tak wszystkie osiągają bez problemu. Komfortowe 90 na godzinę lub przelotowe 100 km na godzinę. Celowo nie podaję przy żadnej z klas konkretnych propozycji motocykli. Jest całkiem sporo materiałów na moim kanale w każdej pojemności i klasie pojazdu. Ostatnio pojawiła się aktualizacja najtańszych 125 w różnych klasach. Lada chwila pojawia się sporo nowości na rynek 2026. Jak wszystko poszło zgodnie z planem, to na chwilę, gdy wy oglądacie ten materiał, ja jestem w drodze na przedsezonowe testy na chorwackich winklach. Materiał o nowościach w klasie ADV 125 już czeka na publikację, bo i tu będzie się sporo działo. Kilka fajnych nowości wpada, co przetasuje trochę układ sił w klasie turystycznych 125. To już wkrótce. Zapraszam więc na kolejne materiały i do zobaczenia. Dosłownie. Kto z was wybiera się na targi w Warszawie? Dajcie znać w komentarzach. Do następnego, cześć!